Mamy stworzony i skonfigurowany test. Zaczniemy teraz dodawać do niego pytania, czyli wchodzimy do testu, klikamy przycisk Edytuj zawartość testu i przechodzimy na ekran, gdzie możemy zacząć dodawać pytania. Najczęściej chyba używanym rodzajem pytania jest pytanie pojedynczego wyboru. Klikamy przycisk Dodaj nowe pytanie i wybieramy, który rodzaj pytania chcemy stworzyć. Przy czym uwaga, pytanie opisane na tej liście jako wybór wielokrotny pozwala stworzyć zarówno pytanie jednokrotnego, jak i pytanie wielokrotnego wyboru. Więc wybieramy ten rodzaj pytania i klikamy Dodaj. Wprowadzamy nazwy pytania, przy czym można oczywiście pytania nazywać po prostu pytanie pierwsze, pytanie drugie, pytanie trzecie, piąte i tak dalej, ale pamiętajmy, że pytania, które tworzymy w quizie, tak czy inaczej odkładają nam się, akumulują się w bazie pytań. Więc w tej bazie pytań za jakiś czas możemy mieć bardzo dużo pytań i trudno nam się będzie w nich zorientować, jeśli będą po prostu nazwane pytanie 1, 2, 3, 357. Więc najlepiej jest pytania nazywać w jakiś sposób, który będzie dla mnie jako prowadzącego coś znaczył. Przy czym nawet w nazwie pytań może się znaleźć odpowiedź, ponieważ nazwy pytania studenci nigdy nie widzą. Następnie wprowadzamy treść pytania i poniżej w opcjach odpowiedzi wprowadzamy opcje, które chcemy studentom przedstawić jako możliwe do wyboru. Czyli na przykład najwyższy szczyt Polski to Gubałówka, czy Rysy, czy Giewont, czy jako wybór czwarty Kozi Wierch. Zauważmy, że wpisuję te odpowiedzi w pola wybór 1, wybór 2, wybór 3, wybór 4. Pomiędzy nimi są również pola na informację zwrotną, więc trzeba uważać, żeby się nie pomylić i nie wprowadzić odpowiedzi w miejsce, gdzie powinna być informacja zwrotna. Teraz pytanie, chcemy, żeby to było pytanie z pojedynczym wyborem, czyli jedna opcja będzie poprawna. Musimy wskazać tą poprawną opcję, wybierając opcję ocena przy niej jako 100%. I to właściwie by wystarczyło. Upewnijmy się jeszcze tylko, czy jest na pewno wybrana opcja, że tylko jedna odpowiedź będzie poprawna w tym pytaniu. I w momencie, jeżeli wypełnimy nazwę pytania, treść pytania, kilka opcji do wyboru i wskażemy poprawną opcję za pomocą wybrania przy niej 100%, to tak naprawdę to już wystarczy i to pytanie można zapisać i ono jest gotowe dla studentów. Zapisz zmiany i możemy kliknąć podgląd, żeby zobaczyć, jak to pytanie będzie się studentom prezentowało. Zobaczmy jednak jeszcze kilka dodatkowych możliwości, które mamy podczas konstruowania tego rodzaju pytania. Żeby wrócić do edycji tego pytania, klikamy jego nazwę. Zauważmy, że przy każdej opcji wyboru możemy dopisać informację zwrotną. Czyli jeśli student zaznaczy Gubałówka jako odpowiedź na nasze pytanie, możemy mu tutaj napisać, dlaczego to jest błędna odpowiedź. Oczywiście warto również studentowi wprowadzić informację zwrotną do poprawnej odpowiedzi, żeby upewnić go w tym, że właściwie wybrał. Do opcji Giewont również możemy dopisać informację zwrotną wyjaśniającą, dlaczego nie jest to poprawna odpowiedź i podobnie do opcji Kozi Wierch. Te pola, które wypełnialiśmy w tej chwili, pola informacji zwrotnej przypisane do konkretnych wyborów w pytaniu, stanowią to, co nazywa się szczegółową informacją zwrotną w ustawieniach całego quizu.
Natomiast powyżej możemy wprowadzić informację zwrotną, która jest ogólna, czyli będzie wyświetlana do całego pytania, niezależnie od tego, jakiej odpowiedzi student udzieli. A z kolei poniżej mamy możliwość wprowadzenia złożonej informacji zwrotnej. Albo wyświetlana studentowi, który zaznaczył poprawną odpowiedź, albo wyświetlana studentowi, który zaznaczył błędną odpowiedź, lub też studentowi, który zaznaczył częściowo poprawną odpowiedź. I tu dochodzimy do kwestii takiej, że w pytaniach pojedynczego wyboru oprócz definiowania poprawnej odpowiedzi, czyli w naszym przypadku rysy, możemy również zdefiniować odpowiedzi, które uznamy za częściowo poprawne. Będziemy chcieli studentowi przyznać jakąś część punktu za to pytanie. Więc gdyby na przykład student zaznaczył kozi wierch, to wprawdzie nie powinien dostać całego punktu, ponieważ nie wskazał najwyższego szczytu Polski, ale jednak wie, być może, miejmy nadzieję, że wie o tym, że kozi wierch jest najwyższym szczytem znajdującym się w całości w granicach Polski. Więc możemy premiować takiego studenta, dając mu na przykład 30% punktu, czy 50% punktu, pół punktu. Co więcej, jeśli uznamy, że któraś z opcji do wyboru przez studenta jest na tyle błędna, że nie powinien student, który ją wybiera, otrzymywać 0 punktów za to pytanie, ale wręcz powinien dostać punkty ujemne za nie, to możemy zdefiniować punkty ujemne za taką bardzo czy drastycznie błędną odpowiedź. Przy czym uwaga, jeśli pytanie, które tworzymy, jest pytaniem pojedynczego wyboru, to faktycznie student te punkty ujemne otrzyma w teście. Gdyby to pytanie było pytaniem wielokrotnego wyboru, to pytanie będziemy omawiali w kolejnym filmie, to wtedy ujemne punkty nie będą studentowi liczone w skali całego testu. Do tego dojdziemy w drugim filmie. Na koniec zobaczmy jeszcze kilka opcji ogólnych, które możemy ustawić w przypadku pytania. Możemy zmienić domyślną punktację. Standardowo każde pytanie w quizie jest warte 1 punkt. Natomiast jeśli uznamy, że któreś pytanie jest bardziej skomplikowane, trudniejsze niż pozostałe, możemy za nie dać 2 punkty lub więcej. Kolejna rzecz, na którą warto tu zwrócić uwagę, to opcja wymieszania odpowiedzi. Znowu, standardowo opcje odpowiedzi, czyli te opcje gubałówka, rysy, kozi wierch i giewont są mieszane i wyświetlane studentowi przy każdym wyświetleniu quizu w troszkę innej kolejności. Natomiast jeśli z jakiegoś powodu powinny zawsze być wyświetlane w ustalonej kolejności, w takiej samej, to możemy wyłączyć to mieszanie. I wreszcie kolejna opcja, na którą warto zwrócić uwagę, numerowanie odpowiedzi. Jak widać, odpowiedzi mają przed sobą literki, czyli mamy A rysy, B giewont i tak dalej. Możemy wyłączyć te literki A, B, C, zmienić je na wielkie, na liczby, czy na punktację, na wyliczanie za pomocą tych literek I, albo po prostu wyłączyć numerację całkowicie. Kiedy skończymy tworzyć nasze pytanie, zjeżdżamy na dół strony i klikamy Zapisz zmiany.